Witam. Jesteśmy teraz w miejscowości, która nazywa się Pennystone, bez skojarzeń, a dokładniej na jej obrzeżach. A właściwie dlaczego tutaj jestem, bo wybrałem się A628 bodajże, głównie w stronę Peak District, żeby wam dzisiaj pokazać mniej więcej jak to wygląda. Jechałem sobie szosą A628, jeśli dobrze pamiętam. I po drodze jest taka miejscowość, która nazywa się Pennystone. Bez skojarzeń, ok? I zajechałem do niej po drodze, ponieważ tutaj jest coś bardzo ciekawego, co chciałem wam pokazać z bliska. A szczęśliwie tutaj się da podejść z bliska do tego. Mianowicie chodzi o tutejszy piękny wiadukt, do którego zaraz podejdę bliżej, jednak żeby uświadomić wam, został on zbudowany w 1850 roku, no mniej więcej w tym roku, przez niejakiego Sir John Hawkshaw. Był on budowany aż 3-krotnie. Za pierwszym razem ta konstrukcja była wykonana z drewna, ze względu na to, że kamieniarze najzwyczajniej w świecie przeprowadzali strajk. Przetrwała zaledwie do 1847 roku, gdzie została zniszczona przez wichurę, a drugi drewniany wiadukt wytrzymał zaledwie do 1880 roku. I dopiero wtedy zbudowano tą konstrukcję, którą teraz widzicie na wideo, czyli taki już kamienny wiadukt, do którego teraz spróbuję podejść bliżej, tylko muszę najpierw rozplątać swojego psa, bo już zdążyła się zaplątać, tak Iwi? Co? Łobuziak mały. Jak widać już mamy jesień pełną parą. Liście z drzew spadają, wszędzie leżą dookoła. Chodź Iwi, trochę się zamoczymy w tej trawie. Chodź, chodź. Także dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, jest taka bardziej typowa dla Wielkiej Brytanii. Wziąłem sobie swoją kurtkę deszczówkę i zamierzam, jak wspomniałem, pojechać na Peak District. My dokładniej będziemy głównie w regionie północnym. Dałoby się jeszcze jedną szosą o wiele bardziej na północ wysuniętą pojechać, ale to może innym razem, bo no powiedzmy, że po prostu nie uważam za możliwe, aby pokazać całe Peak District na jednym wideo. Dzisiaj postaram się taką część północną troszeczkę objeździć, a kto wie, jak dobrze pójdzie, to innego dnia może uderzymy do centralnej, może trochę do południowej i tak po trochu po prostu sobie pooglądamy, czym jest ten Peak District, o którym w trochę większych szczegółach niebawem opowiem. A teraz zobaczmy sobie na tą piękną konstrukcję.
Naprawdę robi wrażenie. Iwi, nie ciągnij tak, baby. Naprawdę jest wysokie. Te łuki robią wrażenie. Wydawałoby się, że jest dość cienkie tam u samej góry, a jednak jest w stanie utrzymać pociągi, które kursują między Sheffield a Manchester, jak się nie mylę. Ale nie tylko, bo jeżeli się nie mylę, to ten szlak konkretny również gdzieś w stronę Huddersfield prowadzi. Chodź malutka tutaj, trochę odejdziemy, żeby lepiej było widać te łuki. Co widzimy po mojej prawej stronie? Nie chodzi konkretnie o te skały, ale o ten tunel, który tu się zaraz zacznie. Nosi to nazwę Woodhead Train Station. Jest to stare pasmo, którym niegdyś jechały pociągi przez ten tunel i przebijały się w cudzysłowie właśnie przez Peak District. Aczkolwiek zostało to w pewnym momencie zamknięte. Nie pamiętam wątków historycznych z tym związanych, więc niestety więcej ciekawostek nie dopowiem. Jak ktoś naprawdę jest zainteresowany, no to pozostaje mu to wygooglać po prostu. A my ruszamy dalej. No więc o co chodzi z tym Peak District? Co to jest? No, jest to wyżynny obszar w środkowo-północnej Anglii i znajduje się on mniej więcej na południowym krańcu Gór Penińskich, do których nie tylko należy Peak District, ale też inne narodowe parki, takie jak na przykład Northumberland czy Yorkshire Dale. Ogólnie rzecz biorąc, Peak District dzieli się na dwa, no powiedzmy, regiony. Jeden nazywamy Dark Peak, a drugi nazywamy White Peak. Dark Peak obejmuje północny obszar Peak District. No i głównie występuje tutaj piaskowiec. Wszędzie mamy takie wrzosy obrastające te górki, tak jak widać tutaj teraz po bokach, które nadają jemu też taki ciemnawy kolor. O ile mi wiadomo, jest to taki troszeczkę bardziej ten górzysty teren, że tak powiem. White Peak z kolei, no jego nazwa prawdopodobnie wywodzi się od tego, że tam głównie występuje kamień wapienny, czyli taki białawy. I on obejmuje centralną i południową część tego Peak District. I tam jest bardziej teren nizinny. Czyli prawdopodobnie no już mamy trochę mniej takich górzystych terenów i ciekawych widoków. No dobrze, ale gdzie tak geograficznie się znajduje Peak District?
Gdybyśmy spojrzeli na mapę i zerknęli sobie na Wielką Brytanię, na Wyspy Brytyjskie, jak poszukamy miasta Manchester i Sheffield, to Peak District jest dosłownie między nimi. Na północ byśmy znaleźli Huddersfield. Z kolei na południe wydaje mi się, że najbliższe miasta, raczej to są już miasta, to by było Derby, może Nottingham, no i zapewne Stoke-on-Trent. Też dość ciekawe jest, jako dodatek informacyjny, to, że na południe, zaraz za Peak District, jak ledwie się z niego wyjedzie na obrzeżach, znajduje się jeden z najpopularniejszych parków rozrywki w Anglii, który nazywa się Alton Towers. A ten obszar Peak District obejmuje naprawdę duży teren. Mniej więcej jest on rozłożony na 6 różnych hrabstw albo 5. Piękny jest ten szlak, ale chyba nie tędy poszedłem. Tu jest bardzo stroma droga do góry. Ale prawdę mówiąc wątpię, że tam pójdę, bo z psem to może być troszeczkę misja samobójcza. Wcześniej widziałem mniej strome wejście na górę. Spróbuję tam pójść, może tamtędy da się łatwiej dojść. No cóż, poszedłem w tą stronę, co prowadziła na górkę. Jak widać, jestem dość wysoko. Ale niestety to nie jest droga do tego wodospadu. Mijałem jakichś ludzi po drodze, zapytałem ich, czy tędy dojdę. To mi powiedzieli, że nie i że się właśnie wracają, żeby iść tą ścieżką, którą ja pierwotnie wybrałem. Czyli tą taką bardzo stromą. I z żalem to mówię, ale chyba odpuszczę sobie ten wodospad. Bo gdybym był bez psa, to jeszcze bym tam na czworaka wszedł. Ale z nią to się trochę boję. Trochę się boję z tym małym łobuzem. Bo jest pod moją opieką. I wolałbym, żeby nigdzie nie spadła i nic sobie nie zrobiła. Także wodospad chyba będzie musiał pozostać na inną okazję. A my po prostu wrócimy do auta i ruszymy dalej. Właśnie się przedostaliśmy przez rzekę. Trochę mokry jestem. Może się uda do tego wodospadu jednak dojść. Ta droga to hardcore. Takie błoto jest niepozorne. Przed chwilą wpadłem. Cały but mi się zanurzył praktycznie. Dojście do tego wodospadu to nie lada wyzwanie. Zaczynam wątpić w to. Się idzie i to nie ma końca po prostu. Sami zobaczcie. I to się dalej tak ciągnie, pełna błota ścieżka. Chyba jednak nici z tego. A z nią nie chcę iść, zobaczcie na to. Vivi? Tak, cała w błocie. Razem nurkowaliśmy w błocie tutejszym. No nic. Fajna wyprawa, ale wodospad musi być innym razem. Tak, tacy brudni do auta teraz wejdziemy. Niestety Iwi. Dobra, trochę się przemyliśmy w rzece, więc może nie będzie tak tragicznie z wejściem do auta. O ile po drodze się nie zabrudzimy znowu. Niestety ten wodospad mnie pokonał. Jeszcze sobie kiedyś tu przyjadę, ale to już bez psów. Bo tam dalej po prostu nie sposób jest przejść z psami, no chyba że masz takie psy, które sobie radzą w takich warunkach.
Iwi bardzo chętnie by poskakała po błocie, ale mimo wszystko to bardzo delikatny pies i nie ma sensu tam ryzykować, zwłaszcza że jak ja się poślizgnę, to ją pociągnę razem ze sobą. Więc no cóż, na szczęście mieliśmy chociaż widoczki tego, co spływa z tego wodospadu, bo ta rzeka to właśnie prawdopodobnie z tamtego wodospadu jest. W ramach rekompensaty za wodospad. Trochę sztuczny wodospad, ale powiedzmy, że to wciąż to samo. Chodź, Iwi. Iwi. Masz wodziczkę. Tutaj, baby, tutaj. No, o, dobry pies. Napij się trochę, tyle chodziłaś. Chyba trzeba się trochę nawodnić. Co? Iwi. No, ty. Zatrzymałem się tutaj dosłownie na chwilkę, żeby wam coś pokazać. Mianowicie tutaj za mną jest coś, co się nazywa Woodhead Reservoir. Jest to taki sztuczny zbiornik, w którym akumuluje się woda. I zaraz tutaj, po drugiej stronie, za tą górką, jest drugi zbiornik, bardzo podobny do tego za mną, który nazywa się Towhead Reservoir. O ile mi wiadomo, z powodu tych zbiorników dokładnie, zdarzyło się historycznie, że okoliczne wioseczki zaczęły się, no nazwijmy to, podtapiać. Bo najzwyczajniej w świecie wody wezbrały na tyle wysoko, że wylały i zalewały okolice. Może to tylko ślepy strzał, ale domyślam się, że taki domek jak ten, który tam stoi, mógł być właśnie ofiarą takiego zalania. A przy okazji, jak już tutaj stoję, jak widać dzisiaj jest ogromna mgła, ale i widok na Peak District jest też nieziemski. A więc jeszcze raz tutaj ten zbiornik. A z tej strony, jak widać, przepływowa tama, która miałaby prowadzić do tego zbiornika, który jest po drugiej stronie, czyli Towhead Reservoir. Zatrzymałem się na chwilę w pobliskim mieście Glossop. Mam zamiar zaraz zajść tutaj do Norfolk Arms na jakąś kawkę szybką, bo nie mogę niestety za długo tam siedzieć ze względu na to, że no pies na mnie czeka w samochodzie. Ale przyjechałem tutaj między innymi też po to, żeby was uświadomić, że teren Peak District to nie są tylko widoki i górki. Tu normalnie mieszka bardzo dużo ludzi. Jest to teren zdecydowanie zachydlony. O. I to nie jest jedyne miasteczko w terenie Peak District, a tutaj nawet mamy bardzo tradycyjne budki telefoniczne czerwone. Takie bardzo typowe dla Anglii. Także idę na szybką kawę i ruszymy wtedy dalej. Także mam już kawkę. Jesteśmy razem z Urwisem, tak? Razem z Urwisem, tak? Trochę się zamoczyła, zabrudziła.
ale dajemy radę. Także sobie wypiję kawkę i zaraz ruszam dalej. A gdzie pojedziemy? Spróbujemy pojechać do miejsca o nazwie... Momencik. Spróbujemy pojechać do miejsca o nazwie Snake Pass, a dokładniej to znajdującego się na ulicy Snake Road, ale potocznie mówi się na to Snake Pass. Jest to bardzo zjawiskowa trasa. Jak sama nazwa mówi, snake, czyli wąż, jest dość taka szlaczkowa, ale są piękne widoki na niej. I niedawno znowu została otworzona, bo no niestety ją dość często ostatnio zamykają ze względu na remonty. Jest ona w takim miejscu, że po prostu jest to niebezpieczne osuwisko i ta ulica ma duże ryzyko tego, że się zawali. Z tego względu często te sekcje ulicy są zamykane i naprawiane. Teraz w grudniu mają znowu ją zamknąć i znowu dokonywać jakichś tam napraw. Niemniej jednak kwestia jest taka, że słyszałem, że jest nawet ryzyko, że zostanie to zamknięte na stałe. Dlatego być może to jedyna okazja, żeby jeszcze nagrać kawałek tej trasy i pokazać Wam, jak to mniej więcej wygląda. Ja ją znam bardzo dobrze, bo często nią jeżdżę, ale nie wiem, jak długo jeszcze będzie można nią jeździć, dlatego wykorzystajmy tą okazję i spróbujmy jeszcze odbyć taką małą podróż. Odnośnie Snake Pass też myślę, że dość istotnym jest, że jest to dość niebezpieczna trasa, bardzo lubiana przez motocyklistów, dlatego słychać w tle motory i często widać jakichś jeżdżących motocyklistów, ponieważ jest to trasa bardzo uczęszczana przez motocyklistów i nie tylko zresztą motocyklistów, bo takich zagorzałych fanów przejażdżek jak ja również. No i co, no nie jest to bezpieczna trasa, trzeba tam być czujnym. Jest bardzo, często ma bardzo ostre zakręty. Sporo wypadków się w tamtym miejscu wydarzyło przez nieostrożność kierowców. Czy nawet takie błahe rzeczy jak owca, która wyjdzie sobie na ulicę i ktoś jej nie zauważy. W każdym razie jest to bardzo ciekawa i piękna trasa. Także mam nadzieję ją Wam pokazać. Tak, Iwi? Razem z Iwi Wam pokażemy tą trasę. Mam nadzieję. No i co będę przedłużał? No nie będę przedłużał. Widzimy się już na trasie na Snake Pass.
właśnie wygląda Snake Pass. Zjechałem na taki malutki zajeździk po drodze. No. Na razie psinę zostawię w samochodzie, bo już jest zmęczona i ma dość takich wojaży, zwłaszcza w okolicach błota, a ja idę w stronę błota. Tutaj jest taki strumyk, który sobie spływa. Oraz, jeśli uda mi się tam przedostać bez wybicia sobie zębów, to coś wam zaraz pokażę. No, dobra, udało mi się. Wyłączyłem kamerę, bo jakbym z kamerą się poślizgnął, to by nie było za fajnie.